siedzi. No nie mogłem wam tego pokazać, no bo naprawdę jedną ręką musiałem tutaj chwycić sobie z tej strony po prostu palcem to wszystko i przykręcić, a trzymając po prostu kamerę w ręku, no nie da rady. Ale wygląda tak właśnie, tu jest wlot ten, tu jest ten, ponieważ no tutaj idą kable, wiadomo, przedłużacze, kable i tak dalej, one muszą tutaj z namiotu od lamp wyjść i od w ogóle, co wam potem pokażę, jak będę montował lampę, to wszystko tylko po kolei. No to tak wygląda na przykład montaż, szybki montaż, dosłownie zajęło to chwilę. Normalnie by mi zajęło to pewnie około 1 minuty, gdyby po prostu nie kamera. No i z tej strony to wygląda tak tradycyjnie, ściągacze. Jest opcja, że możecie to odwrotnie, to wywalić poza namiot, a z tamtej strony będziecie mieli gładkie, nie? Ja akurat robię sobie w ten sposób, także to by było na tyle. Pokażę wam też, jak wycinam nożem dużą część, bo będzie tutaj, ponieważ jest filtr tu, normalnie dałbym wyciąg po przeciwnej stronie na dole, ale ponieważ jest tu ściana od kiełkownika, więc nie. Dlatego daję na dole tu w tym miejscu. Też wam pokażę, jak będę wycinał taką dużą flanż, ale to nie tutaj, nie pokażę wam tu, bo tu będę miał ciasno. Pokażę wam natomiast, jak będę robił tą samą flanż tu na dole. Tu będę wycinał. Wtedy wam pokażę, jak ja to robię. No. W środku siedzą kwiatki, ale kwiatków nie będę pokazywał. Mają 21 dni, więc sobie tam siedzą. I powiem wam, że tutaj się nie spieszę, tak? Z tym namiotem wszystko powoli, chociaż zamówiłem te dodatkowe, no bo ja wam powiedziałem tak po skrócie. Producent daje na przykład jedną flanż 150 i jedną setkę. I teraz co? Tu założę 150, co wam pokazywałem, połączę sobie tutaj przewodem, no i gitara, ale przecież z drugiej strony potrzebuję też 150, żeby połączyć dalej rurę. No i tak sobie robią, że no dobrze, że w zestawie dają takie dwa, to jeden do kiełkownika założyłem, jeden tu, ale zamówiłem sobie jeszcze jeden, ponieważ no chcę mieć w zapasie, bo coś znając siebie wymyślę jeszcze gdzieś na kable i nie wiem, czy nie zrobię na przykład to samo w dachu, na przykład sobie tu, no na środku chyba centralnie namiotu, ze względu na to, że muszę wprowadzić też czujkę. Oczywiście mógłbym prowadzić tą czujkę gdzieś tam, tym przewodem, potem tu i tak dalej, ale to bym musiał chyba mieć ze 4 metry kabla. A skoro mam u góry skrzynię akustyczną namiotu, no to kable są, wiadomo, centralnie na środku, więc fajnie by było wprowadzić tutaj, nie? Zaraz wam pokażę z góry tą skrzynię. Mam tu trochę Kongo, no ale tak to wygląda. Ona sobie leży na górze. Zresztą ją znacie, bo miałem w poprzedniej serii w tym namiocie 2,40 na 1,20 m, a on jest teraz złożony. No i opcji do środka nie było za bardzo, ze względu na to, że z prawej i z lewej ma wyjście, ma te flansze na przewody, no to nie było opcji. No i cóż, musiałem położyć go sobie na górę, ale on nie waży, bo to nie będę już powtarzał. Chcecie, obejrzyjcie sobie pierwszą serię, jak budowałem z budowy skrzyni, zobaczycie z jakich materiałów i tak dalej. Dlatego tych rurek jest tu dość sporo. Na tych rurkach będzie wisieć lampa białych. Tutaj jest ich gęsto i sporo rurek od
Jardina, tu mam tą zieloną dodatkową od Celiusa, trytytkami oczywiście sobie podcinam, tutaj sobie chwyciłem, żeby po prostu było, nie przesuwało się, było solidnie. Także wszystko, powiem Wam szczerze, mam przemyślane. Przyjdą tutaj naturalnie wentylatory mieszające, które niedawno zakupiłem od Infinity, AC Infinity. Też 160 euro za 2 sztuki, więc nie żałuję na sprzęt, bo chodzi o to, że lubię doświadczać, zresztą kto śledzi moje odcinki wie, że mam Homeboxa, mam 2 Celiusy, mam Spidera, Farmer namiot i teraz mam Jardina, także lubię po prostu robić doświadczenia. Ja osobiście, jak wiecie, uprawiam tylko po prostu w celu doświadczenia, sam nawet nie palę. Także fajnie. To jest, jeśli chodzi o te rurki, to jeszcze dopowiem, jest fajna rzecz, bo tutaj one są tak jakby kładzone, czyli w każdej chwili tą przednią sobie zdejmujemy. Tak jak widać, że teraz jej nie ma, bo inaczej bym nie wszedł lub musiał się schylać. No i co, jeśli sobie założymy na przykład tutaj siatkę na haczyki, co też mam już ich kilka sztuk, Jardin też daje, to normalnie jak zakładamy na haczyki w jeden i drugi róg, to on nam się robi taki, kto zakłada, to wie, taka łódka, że tak naprawdę to jest trochę lipa, bo jak mamy rośliny od namiotu do namiotu, od ściany do ściany, to tutaj po prostu one nam nie przechodzą, dlatego tu ładnie oczka się przewleka i cała siatka będzie równiutko na całej powierzchni. Tak, ja mam tu akurat tą część powierzchni 1,20 m na 1,20 m, a kiełkownik, nie wiem czy mówiłem, 40 na 1,20 m, wiadomo, i wszystko 2 metry do góry, nie? Także będzie fajnie siatka naciągnięta. No i co fajne, że to Jardin daje z namiotem. Gdybym chciał coś takiego dokupić, to jest koszt 40 euro, nie? 4 rurki i te mocowania. Ale ja oczywiście mam w planie dokupić jeszcze jedno, bo tu jest na środku, a ja sobie zrobię to troszeczkę inaczej, że jeszcze sobie tu tak od dołu w środeczku dam taki drugi fajny zestaw. Także jeśli chodzi o to będzie chyba na tyle. Widzimy się, jak będę montował lampę. Zanim będę montował lampę, to pewnie Wam jeszcze pokażę, jak wycinam ten otwór duży w kiełkowniku. Do zobaczenia za chwilę. No i teraz co w dalszej części? W dalszej części chciałbym pokazać, jak właśnie w kiełkowniku będę montował tą flanż. Jest to taka flanż. Widzicie, one tu mają takie wgłębienia. W zestawie dostaliśmy do tego coś takiego. Też jest śrubokręt. On później nam będzie służył do przekłucia otworów w namiocie, w płótnie. I widzicie, jest tu takie cosik, co idealnie do siebie pasuje, abyśmy po prostu mogli dobrze na to trafić. I teraz tak, tą stroną z tymi wgłębieniami dajemy zawsze na zewnątrz, czyli do materiału. No i ja na przykład sobie, czekajcie, cyk, 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 to pewnie flanż nie na tą stronę, tylko na tą. Będę musiał zamienić. Chwileczkę. Dobra. Nie, jednak to ja tam coś
pokiełbasiłem. Źle przyłożyłem. Przecież to ma przyjść tak na rurki i tak, czyli z tymi wgłębieniami zawsze dajemy do płótna. Wciskamy sobie tutaj to na rurki. Schodzimy niżej. Dolną część. O, i już mamy. Czyli mamy tutaj gotowe. Teraz przejdziemy do strony zewnętrznej. Na stronie zewnętrznej będziemy przykładać adapter, czyli od tamtej strony. Zaraz to pokażę. No i mamy tutaj nóż. Proste urządzenie. No dobrze, to przystępujemy teraz do części otworowej. Czyli tak, flansz już mamy zamontowaną z tamtej strony. I teraz normalnie rzecz biorąc, producent daje taki szablon, gdzie można by ten szablon przyłożyć, ale tutaj nie bardzo jest jak, wiecie o co chodzi. Gdyby to było gdzieś tutaj, o, na rurce z tej strony, to by była gitara, ale z tej strony a trochę mi ciężko. Ale ja zresztą powiem wam szczerze, że nie korzystałem z tego w ogóle. Obojętnie, gdzie by to było. Mam flansz i te otwory, o, one są po prostu wyczuwalne. Tak jak wam pokazywałem wcześniej. Przykładam sobie to, otwór jest tu, robię dziurkę. Dziurka zrobiona. Cała filozofia. To samo robię na dole. No to czujesz, że jesteś, że tak powiem, w środku. Żeby to się nie kojarzyło głupio wam. To sobie przytrzymam. Ciach. Czwarta. No i jestem. Teraz tak. Tą oto flansz przykładamy sobie. Ja oczywiście, jak zwykle, śrubki mam gdzieś. O. Bierzemy flansz. Flansz ma 4 otwory, także wiadomo. Cyk. Możemy użyć tego samego śrubokręta. Jedna śrubka. Nie ma możliwości, żeby nie trafić, jak to jest wszystko zrobione poprzez te narzędzia. Jest to naprawdę bardzo szybki montaż, który zajmuje naprawdę, jak ja to robiłem bez kamery, no to nie wiem, 2-3 minuty. Na te kable to by mi zajęło minutę, no tu 2-3. Mamy wszystko sztywne, połączone razem z przednią i tylną częścią. Więc teraz co? Nóż, który ma takie ząbki, jak pokazywałem wam. Wkładamy go do flanszy i tylko przyduszamy, wciskamy. Tu nam się opiera z jednej i z drugiej na flanszy. Przekręcamy sobie o 360 stopni i właśnie wycięliśmy sobie część naszego namiotu. I teraz tak. Wiecie, muszę sobie folię przekłuć, bo jest mocno ściśnięta. I teraz tak. To jest ten filtr, o którym ja mówiłem.
widać, on się składa z 4 części. Pomiędzy każdą częścią jest właśnie ten materiał, który nie przepuszcza światła. Zaraz Wam coś powiem. Który nie przepuszcza światła. Owadobójczy i tam coś jeszcze. Czytałem, teraz wywiało mi z głowy. Patrzcie, z tymi paskami, jak jest, to jest wciągające. I teraz, tak jak mówiłem, on nie przepuszcza światła. To jest jedno. No ale co w momencie, kiedy byśmy chcieli zamknąć ten wlot pasywny, żeby nam powietrze nie dostawało się do środka? Obracamy go. Materiał pomiędzy tym jest taki i tak zbudowany, że tylko ciągnie w jedną stronę. Czyli jakbym go wsadził tak, czyli tymi kratkami na zewnątrz, nie będzie ciągnął do środka powietrza. A tak będzie ciągnął. Czyli zasysał, tak? Wiadomo, o co chodzi. No i teraz tylko wkładamy sobie. On wchodzi dosyć ciasno tu, także nie przepuszcza światła, nie przepuszcza niczego. No i mamy gotowe. Cała to filozofia. No i wygląda to tak, jak widać na załączonym obrazku. Z drugiej strony wygląda to tak. Jakbyśmy tylko chcieli zamknąć, żeby nie zasysał powietrza nam do namiotu, w moim przypadku do kiełkownika, to tylko obracamy tą część i problemu żadnego nie ma. No dobra, tą część Wam pokazałem, jak to szybko montuje się w namiotach u Jardina. Ja zamykam kiełkownik, mam tu rośliny i wtedy widzimy się przy montażu lamp i całej reszty.